A może się nawet zdarzyć, że zostawiając tak za sobą książki, niby zeschłą skórę węża, po to, żeby uciekać w przód, od tego, co się zrobiło dawniej, dostaje się Nagrodę Nobla. Ten cytat z przemówienia Czesława Miłosza chciałabym uczynić wprowadzeniem do takiego krótkiej opowieści o polskich noblistach. Oczywiście o polskich noblistach literackich. Nie zapominajmy także o Nagrodzie Nobla dla Marii Curie-Skłodowskiej i dla Lecha Wałęsy, ale te zostawimy z boku. Skoncentrujemy się dzisiaj na literackich nagrodach Nobla, bo mamy też czym się pochwalić. Polska literatura została uhonorowana w sumie do tej pory 5 nagrodami, co stawia nas dosyć wysoko w tych noblowskich statystykach, bo jesteśmy na 6. miejscu. Na 5. miejscu jako literatura narodowa. Na to miejsce zajmujemy ex aequo z literaturą rosyjską, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry wynik. A dodatkowym argumentem niech będzie to, że po raz pierwszy uhonorowano polską literaturę Nagrodą Nobla zaledwie w 4 lata po ustanowieniu tej nagrody. Pierwszego literackiego Nobla przyniosła polskiej literaturze, wtedy jeszcze literaturze kraju będącego pod zaborami, twórczość Henryka Sienkiewicza. To jest historia bardzo ciekawa i będę miała możliwość opowiedzenia Państwu więcej o kulisach przyznawania literackiego Nobla właśnie Sienkiewiczowi i drugiemu laureatowi, czyli Władysławowi Stanisławowi Reymontowi. A wynika to z tego, że dokumenty dotyczące pozostałej trójki naszych noblistów są nadal przechowywane w zamknięciu w archiwach noblowskich. One są odtajniane po 50 latach. Więc spokojnie możemy podywagować, co doprowadziło do tych pierwszych literackich Nobli. Na kolejne rozwiązania będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. W 1905 roku Henryk Sienkiewicz, jak już wspomniałam, otrzymał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Natomiast wokół tej nagrody narosło bardzo wiele mitów, które chciałabym tutaj rozwiać, zdemaskować. Po pierwsze, mówiono o tym, że Sienkiewiczowi przyznano tego Nobla trochę tak dlatego, że nie bardzo było komu, że to wrzenie rewolucyjne w Polsce zwróciło uwagę opinii światowej na tereny naszego kraju. No i wskazywano też komercyjny sukces Quo Vadis, które stały się bestsellerem zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast warto pamiętać, że to wszystko są takie teorie trochę nadbudowywane, ponieważ Sienkiewicz pojawił się już w 1901 roku, czyli już w momencie, kiedy powoływano tą nagrodę i trwały obrady nad przyznaniem jej po raz pierwszy. Wśród 25 pisarzy branych wówczas pod uwagę pojawiło się nazwisko Henryka Sienkiewicza, więc myślę, że to jest ogromny sukces polskiej literatury. I też w zasadzie niewiele mówi się o tym, że Sienkiewicz miał w tym czasie swoją kontrkandydatkę, również tutaj z gruntu polskiego. Była nią Eliza Orzeszkowa, której kandydatura pojawiła się w 1904 roku. I tutaj, tak jak wskazują na to badania badaczy Archiwum Noblowskiego, tak naprawdę komitet długo zastanawiał się nad tym, któremu z polskich pisarzy przyznać tę nagrodę. Za Sienkiewiczem przemawiał nie tylko wartość dorobku, ale też jej wymiar taki historyczny, narodowy. Za Orzeszkową raczej tutaj wskazywano ten wymiar ludzki, takie serce do człowieka, które widać w jej twórczości. I część akademików, część osób głosujących w tym za przyznaniem Nagrody Nobla obstawiało, aby przyznać tę nagrodę ex aequo. To była niestety, to była mniejszość jury, dlatego większość natomiast głosowała za tym, żeby tę nagrodę przyznać Henrykowi Sienkiewiczowi i w efekcie do niego ona trafiła. Tak jak wspomniałam, ale powtórzmy to raz jeszcze, niech wybrzmi mocno, Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości, za umiejętności epickie, za umiejętność kreowania rzeczywistości. Ale ważne jest też to, co pojawiło się w jego przemówieniu noblowskim, ponieważ Sienkiewicz sam powtarzał, że jego zdaniem ten Nobel jest nie tyle dla niego, ile jest on dowodem znaczenia Polski, albo mimo zaborów jej
trwania jej znaczenia. Mówił o tym, że głoszono ją umarłą, a ona jednak żyje, czego on i ta nagroda, którą dostał od Akademii, jest najlepszym dowodem. Nawiązał też do Galileusza i powiedział, a jednak się kręci, co też odczytywano jako takie trochę puszczenie oka do publiczności i powiedzenie, a jednak wciąż jest niepodległa, albo może, a jednak wciąż jest, oczywiście w kontekście ojczyzny. Ale też odmitologizujmy trochę Sienkiewicza. No, pisał w liście do syna, że pieniądze uzyskane z tej nagrody pomogą mu wreszcie załatwić sprawy z Oblęgorkiem. Czyli ten wymiar taki praktyczny także miał dla niego znaczenie. Oczywiście nie pierwszorzędne, ale może warto czasami także tych noblistów ściągnąć z pomnika i pokazać ich jako zwykłych ludzi. Drugi Nobel dla polskiej literatury pojawił się stosunkowo w krótkim okresie czasu, bo już w roku 1924. Zmieniła się sytuacja polityczna, Polska była już krajem niepodległym i był to jeden z argumentów, który ponoć przemawiał także za przyznaniem Nagrody Nobla literaturze kraju, który po I wojnie światowej odzyskał niepodległość. Takich krajów było kilka, więc nie tylko można domniemywać, że nie tylko Polacy mogli startować w tym wyścigu. Natomiast te archiwa noblowskie pokazują, że Nobel przyznany Reymontowi był Noblem przyznanym za talent literacki, za docenienie jego twórczości, tych walorów uniwersalnych, więc jakby to była rzecz pierwszorzędna, a nie te wszystkie zawiłości polityczne czy rozgrywki zakulisowe. Natomiast też warto pamiętać, że Reymont miał naprawdę mocnych kontrkandydatów. W tym samym roku do Nagrody Nobla startował m.in. Tomasz Mann. Zresztą ta kandydatura Reymonta też pojawiała się kilkukrotnie. I podobnie jak rzecz miała się z Henrykiem Sienkiewiczem, tak i Władysław Stanisław Reymont miał kontrkandydata na gruncie polskim do tej nagrody. I tutaj pewnie nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, dlatego tylko przypomnę, że był to Stefan Żeromski. Kandydatura jednego i kandydatura drugiego pisarza miała mocne polityczne zaplecze, to znaczy był ten wybór kandydata do Literackiego Nobla był także jakby wyrazem pewnych sympatii politycznych. I tutaj w tym kontekście bardzo często mówi się o tym, niesłusznie chyba, że Żeromski odpadł w przedbiegach właśnie dlatego, że związany był z tymi sympatiami bardziej socjalizującymi. Natomiast pojawiają się także takie głosy, które mówią, że Żeromski stracił szansę na Literackiego Nobla w roku 22, kiedy ukazał się Wiatr od morza, powieść odczytywana jako utwór antyniemiecki. I właśnie ten charakter antyniemiecki miał zamknąć mu drogę do Literackiego Nobla. Ale w archiwach noblowskich zachowały się także informacje o tym, że tak naprawdę wszystko to, co sprawiało, że Żeromski był pisarzem ważnym dla odradzającego się kraju, dla jego świadomości, czyli takie mocno sadzenie w realiach Polski, mocno sadzenie w jej problemach, ten taki duch narodowy wybrzmiewający z jego twórczości sprawiły, że on tak naprawdę z perspektywy Szwedzkiej Akademii był pisarzem prowincjonalnym, może nie aż tak, ale był pisarzem zdecydowanie mniej uniwersalnym niż Reymont. A Reymonta doceniono za to, bo to jest nagroda przyznana za konkretne dzieło literackie, czyli za Chłopów. I tutaj wskazywano na uniwersalny charakter tej opowieści. Nie tylko jako uniwersalną opowieść o ludziach związanych z ziemią, ale także jako tekst, który pokazywał czy tworzył archetypiczne postacie, który odwoływał się w konstrukcji do wielkich eposów antycznych, który tak naprawdę pokazał świat i wartości uniwersalne. I to, że chłopi
tak naprawdę mogli być bez problemu odczytani pod dowolną szerokością geograficzną. Ten uniwersalny charakter i to niesłychane właśnie uniwersum, które stworzył w tej powieści, doprowadziły go do Literackiego Nobla. Natomiast sam Reymont niespecjalnie miał okazję cieszyć się z tej nagrody. Nawet mówił o tym, że przyznanie mu nagrody, kiedy jest człowiekiem schorowanym, kiedy ma kłopot, żeby przejść z pokoju do pokoju, kiedy ma kłopot, żeby się ubrać, kiedy jest tak naprawdę u kresu swego życia. Nagrodę dostał w 24, a zmarł w 25 roku. Że jest to swego rodzaju chichot historii, szatański śmiech, bo on żył skromnie, żył oddając się literaturze i że ta nagroda przyszła nie w porę, że nie ma siły, żeby się nią cieszyć. I to było widoczne nie tylko w jego korespondencji, ale także w tym, że nie miał siły i nie przyjechał odebrać tej nagrody osobiście. Więc nie możemy tutaj mówić o tym, co Reymont powiedział podczas odbierania tej nagrody, natomiast możemy odczytywać jego stan psychiczny, jego odczucia właśnie z korespondencji, jaka po nim została. No i o ile te dwa pierwsze Noble dostaliśmy w dosyć krótkim odstępie czasu, to na następnego musieliśmy już poczekać dłużej, bo kolejny literacki Nobel przypada poecie Czesławowi Miłoszowi. Otrzymała go polska literatura, w zasadzie przecież Czesław Miłosz w roku 1980. I tutaj też, no, tak jak Państwu powiedziałam, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wyglądały te rozgrywki zakulisowe. Natomiast wiadomo, że ten Nobel też był interpretowany jako pewne wsparcie Akademii czy świata dla przemian, jakie zachodzą w Polsce. Pontyfikat Jana Pawła II, narodziny Solidarności, bunty robotników. To wszystko miało skierować oczy świata ku Polsce i wskazać właśnie wśród wielu utalentowanych pisarzy Czesława Miłosza. Już sporo wcześniej, bo chyba wiosną 80 roku służby bezpieczeństwa polskie mówiły, że istnieje niebezpieczeństwo, bo z ich perspektywy było to niebezpieczeństwo, że Literacki Nobel trafi w ręce Czesława Miłosza. A nie był to wybór z ich perspektywy najlepszy, ponieważ Miłosz, choć współpracował na początku z komunistycznym rządem, współpracował później z kręgami polonijnymi w Paryżu, gdzie poprosił o azyl, a potem wyjechał i został profesorem w Stanach Zjednoczonych, więc z perspektywy rządów komunistycznych był pisarzem bardzo przemilczanym. Nie był też specjalnie znany w kręgach polskich odbiorców, dlatego że jego literatura pojawiała się tak naprawdę tylko w drugim obiegu, nie był oficjalnie drukowany. Nawet służby starały się nie używać jego imienia. Więc jakby był to pisarz zupełnie przemilczany. Nobel dla Miłosza był Noblem dla człowieka, dla poety, którego twórczość baruje się z rzeczywistością, podlega procesom historycznym. W czasie przemówienia noblowskiego Miłosz, który był może nie tyle zaskoczony, ale zawstydzony całą tą sytuacją. Sam mówił, że jest pisarzem hermetycznym, że nie nagle stał się pisarzem popularnym. Niespecjalnie ta popularność mu odpowiadała. W czasie tego przemówienia mówił o tym, że zależy od pokoleń, które były przed nim, że jest efektem tego wszystkiego, co nasza ziemia wykształciła, że próbując uciekać od pewnych konwencji, wpada się w zależności od swoich rówieśników. I mówił, że staje przed Akademią jako przedstawiciel literatury, która jest mało znana, bo jest nieprzekładalna, że specyfika literatury polskiej polega właśnie na specyfice polskiego języka. No i tak naprawdę ta nagroda otworzyła Miłoszowi
grono, tutaj rynek wydawniczy w Polsce, stał się pisarzem niesłychanie popularnym. Zresztą warto powiedzieć, że podobnie rzecz się miała z Reymontem. On też został doceniony przez krytykę, tak naprawdę dopiero po uhonorowaniu go Nagrodą Nobla. Wcześniej też jego twórczość oceniana była różnie. W roku 1996 literacki Nobel trafia do kolejnej polskiej poetki, Wisławy Szymborskiej. Proszę sprawdzić sobie w internecie, jak poetka zareagowała na przyznanie jej literackiego Nobla. Są takie zdjęcia, kiedy chwyta się tak po domowemu za głowę, nie wierząc, ale też i będąc zakłopotana, podobnie jak Miłosz, przyznaniem tego największego lauru na gruncie literatury. Akademia doceniła jej umiejętność opisywania codzienności, dbałość o szczegóły, autoironię, autorefleksję. I to przemówienie Wisławy Szymborskiej, to przemówienie, które wygłosiła w szwedzkiej akademii, jest moim ulubionym, bo staje przed nimi drobna kobieta, która mówi o tym, że to, co towarzyszy jej, co jest materiałem jej twórczości, to jest właśnie to proste zdanie „nie wiem”. I mówi tak, czasem człowiek próbuje odpowiadać, czy szukać odpowiedzi na to „nie wiem, nie wiem, nie wiem” i gdzieś tam przypadkiem po drodze dostaje literackiego Nobla. Ostatni literacki Nobel został przyznany w Polsce w 2018 roku. Trafił on w ręce Olgi Tokarczuk, pisarki, która tworzy kategorię czułego narratora. O nim opowiadała właśnie w czasie swojego przemówienia noblowskiego. To pisarka, która i za to doceniłam Akademia, która łączy w sobie realność i mistycyzm, która gdzieś umiejętnie tworzy czy łączy refleksję filozoficzną i historię, która mówi o poszatkowaniu literatury i domaga się traktowania jej ponadgatunkowo, która mówiła też o tym, że współcześni czytelnicy mają problem z kategorią fikcji i rzeczywistości. To też jest niesłychanie ciekawe, takie bardzo esencjonalne przemówienie, więc myślę, że też warto do niego sięgnąć, jeżeli Państwa ten temat zainteresował. Dziękuję bardzo za uwagę.